Tilman van Hameren uchodzi dziś za najbardziej wziętego i za jednego z najlepszych architektów działających w drugiej połowie XVII wieku w Rzeczypospolitej. Urodził się w 1632 roku w Utrechcie i tam też rozpoczął naukę najprawdopodobniej pod kierunkiem swego wuja Dirka van Hameren. Studia kontynuował w Leydzie, w szkole matematycznej, gdzie poznał zasady geometrii, optyki, a także architektury. W kolejnych latach odbył zwyczajową podróż do krajów niemieckich, potem do Italii, gdzie następnie osiadł na kilka lat w Wenecji. Do Polski sprowadził go Jerzy Sebastian Lubomirski około 1661 roku. I z jego rodziną Tilman związał się praktycznie do końca swego życia. Jednocześnie zdobył uznanie i tytuł architekta królewskiego aż dwóch kolejnych monarchów. Cieszył się uznaniem przedstawicieli różnych rodów magnackich, zgromadzeń zakonnych i przedstawicieli warszawskiego patrycjatu. W tym czasie zrealizował przynajmniej 35 projektów. Dalszych 15 jest mu przypisywanych. Kilkadziesiąt projektów pozostało niezrealizowanych lub jest dziś jeszcze nierozpoznanych. Wziął udział w kilku kampaniach wojennych, za co najprawdopodobniej został nagrodzony tytułem kawalera Złotej Ostrogi przez Sobieskiego. Mimo to wystarczyło ledwie 100 lat, aby pamięć o Tilmanie niemal zupełnie się zatarła. W 80 lat po jego śmierci Stanisław August Poniatowski, wymieniając najlepszych architektów działających w Rzeczypospolitej, wspomniał Tilmana, ale związał z nim, czy podał przy jego nazwisku jedynie dwie realizacje. 50 lat później w pierwszym katalogu zabytków architektury w Królestwie Polskim autorstwa Kazimierza Strączyńskiego nazwisko Tilmana nie pada w ogóle, mimo iż współcześnie działający Franciszek Maksymilian Sobieszczański wymienia go w innym swoim opracowaniu, przynajmniej z dwoma realizacjami: kościołem Świętej Anny w Krakowie czy pomiarem ulic miasta Warszawy. Dość wspomnieć, że w 1917 roku w pierwszym słowniku architektów polskich i w Polsce działających Stanisław Łoza poświęcił Tilmanowi ledwie kilka linijek, wymieniając przy tym 7 realizacji architekta. Nie wiemy, jak Tilman wyglądał. Zachowany w gabinecie Rycin portret młodego mężczyzny wiązany bywał tradycyjnie z osobą Tilmana i za takiego uchodził w literaturze. Jednak monografista Tilmana nie przywiązuje się do takiego rozpoznania. Tym bardziej, że verso tego rysunku jest chiromantyczna zapiska wymieniająca nazwisko niejakiego Eustachio Tansa. Nie jesteśmy pewni, kim był, nie wiemy, kim był, ale nie mamy też pewności, kto jest na tym portrecie. To też jedyny znany wizerunek Tilmana znajduje się na kopule kościoła Bernardynów w Czerniakowie, gdzie widzimy postać architekta pokazującego plany kościoła swemu przyjacielowi, mecenasowi, protektorowi Stanisławowi Herakliuszowi Lubomirskiemu. Trudno dziś dochodzić przyczyn takiego zapomnienia. Śmierć protektora w 1702 roku i 4 lata później śmierć samego architekta, zapewne bezpotomna. 2 lata później wdowa po architekcie wyszła za obcokrajowca i niewykluczone, że wyjechała. Miejsce jego pochówku, domniemane miejsce jego pochówku, kościół dominikanów obserwantów na krakowskim Przedmieściu w 1818 roku został rozebrany. Jeśli tam był ten nagrobek, przestał istnieć, tym samym chyba kończąc pamięć o Tilmanie. Czując nadchodzącą śmierć, Tilman swoje archiwum rysunkowe, zbiór instrumentów oraz księgozbiór zapisał warszawskiemu klasztorowi kapucynów. I ten zbożny uczynek przyczynił się do odbudowania, odzyskania pamięci o architekcie 200 lat później. W 1934 roku podczas porządkowania zasobu rękopisów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odnaleziono paczkę z rysunkami zawierającą 1009 kart, głównie rysunków projektowych, ale i mały zespół rycin, które Stanisława Sawicka rozpoznała jako rysunki Tilmana van Hameren.
Jeszcze w tym samym roku pracę nad archiwum Tillmana rozpoczyna Tadeusz Makowiecki, który rok później wydaje pierwszą publikację poświęconą architektowi, a w ciągu następnych kilku lat do wojny wydaje opracowanie samego archiwum, a także kilka pozycji monograficznych poświęconych niektórym realizacjom Tillmana. Po wojnie zubożonym archiwum Tillmana zajmowało się szereg badaczy. Najbardziej zasłużonym i kluczową postacią dla badań nad Tillmanem był profesor Stanisław Mosakowski, który w 1973 roku wydał obszerną monografię twórczości Tillmana, w której omówił blisko 500 rysunków architekta, ilustrując to 200 zdjęciami. Dzisiejsze archiwum Tillmana liczy jedynie 801 kart, z czego jedynie 599 prac wydaje mi się niewątpliwymi rysunkami architekta. W ciągu blisko 80 lat badań nad Tillmanem udało się zidentyfikować setki rysunków, powiązać je w zespoły i powiązać ze zleceniodawcami. Wiele z nich zostało opublikowanych. Ciągle jednak znaczna ilość, szczególnie tych prac wątpliwych, odrzuconych czy nieukończonych, szkicowych, pozostaje bez opracowania. Zadaniem moim było opracowanie katalogu wszystkich rysunków Tillmana, także tych, które znajdują się verso kart z projektami. Wydawało ono się dosyć niewdzięczne, jako że ta w cudzysłowie najłatwiejsza część pracy została już wykonana przez moich poprzedników. Te rysunki, które widnieją verso karty, są często bardzo trudne do określenia. A jednocześnie identyfikacja każdego z takich rysunków sprawia niesłychaną satysfakcję. Skąd te dwustronne rysunki? Tillman szanował papier, cenił go. To nie był tani towar. To też wykorzystane raz rysunki Tillman starał się spożytkować raz jeszcze, zarysowując ich versa. Wystarczy wspomnieć, że na blisko 600 kartach znajduje się niemal 1000 rysunków szkicowych i projektowych. Wiele z tych rysunków jest, jak wspomniałem, niemal zatartych czy trudno czytelnych. To też, aby je właściwie rozpoznać i opisać, należało korzystać z różnego rodzaju źródeł światła, wspomagać się cyfrową obróbką zdjęć i efekty tych działań, trzeba powiedzieć, były niekiedy zaskakujące. Przyjmuje się, że Tillman dotarł do Polski około 1661 roku, na co może wskazywać zapiska widniejąca verso niewielkiego rysunku przechowywanego dziś w Muzeum Diecezjalnym w Camerino we Włoszech. Wzmianka ta zdradza, w jakim charakterze Holender pojawił się w Rzeczypospolitej. I mówi ona: Signor Tillemano van Kameren, Fiammingo e pictore in Polonia del signor Principe Giorgio Lubomirski i data 1661. Czyli uważał się lub był uważany za malarza. Zgodne to było z jego wykształceniem i z renomą, którą udało mu się zdobyć podczas kilkuletniego pobytu w Wenecji. Oczywiście nie bez znaczenia dla Lubomirskiego były jego umiejętności w zakresie architektury cywilnej i militarnej. Szczególnie, że marszałek zaangażowany był, i to z sukcesami od kilku lat, w wojnę z Moskwą i sprowadzając Tillmana do Polski, mógł myśleć również o wykorzystaniu właśnie jego fortyfikacyjnych umiejętności. Tym bardziej, że architekci holenderscy czy inżynierowie holenderscy słynęli w Europie z umiejętności budowania fortyfikacji. Nie znamy żadnych zachowanych malarskich realizacji Tillmana ani w Wenecji, ani w Rzeczypospolitej. Ale szczęśliwie w archiwum Tillmana zachował się zespół szkiców przeznaczonych czy wykonanych z myślą o malarskich kompozycjach. Pierwszy, który chciałem wyróżnić, to studium sceny mitologicznej. W centrum kompozycji znajduje się postać męska w wieńcu laurowym, bohater, heros, siedzący przy stole, obok którego druga postać napełnia puchar lub kubek. Powyżej
szkice postaci. I szkic ten wiąże się ze wspomnianym już rysunkiem właśnie z Camerino. Podobieństwa obu rysunków sprowadzają się do podobnego kadrowania postaci, skrętu, budowy muskulatury, co pozwala nam przesunąć datowanie tych rysunków na właśnie rok około 1661, o ile przyjmiemy, że zapiska, o której wspomniałem, z tą właśnie datą odnosi się do datowania tego rysunku. Kolejny rysunek uchodził w dotychczasowej literaturze za studium, czy za szkic inscenizacji bądź scenografii do Teatru Nadwornego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Znajduje on się, zgodnie z tym, co jest w tytule wykładu, verso tej karty i ukazuje scenę pałacową. Na podwyższeniu siedzi tytułowa królowa Semiramida w otoczeniu dworzan, w sali kolumnowej, a przed tronem dzieje się jakaś dramatyczna scena. Barbara Król-Kaczorowska, która po raz pierwszy zasugerowała, że szkice ten i recto tej karty nie są szkicami do sztuki teatralnej wystawianej w Teatrze na Dworze Lubomirskiego, ale wyraziła przypuszczenie, że są to szkice do kompozycji malarskiej bądź do tkanin. I rzeczywiście sposób kadrowania, studia, które widnieją obok tych rysunków, alternatywne rozwiązania i popularność obu tematów sugeruje, że takie rozpoznanie, taka atrybucja jest słuszna. Możemy nawet przypuszczać, że chodziło o malowidło olejne, które Lubomirski mógł zamówić u Tillmana. Przed tronem Semiramidy dzieje się jakaś dramatyczna scena. Król Kaczorowska stwierdziła, że dokonuje się tam mord. I rzeczywiście w historii o Semiramidzie jest mowa o morderstwie. Król Ninius po zaślubinach spełnił jedno z życzeń Semiramidy, a mianowicie uczynił ją regentką na 5 dni. Semiramida wydała wielką ucztę, a następnie kazała zamordować Niniusa. I z takim właśnie przedstawieniem mamy tutaj do czynienia. Siepacze przynoszą zamordowanego małżonka przed tron królowej. I o ile historia czy sceny z historii Semiramidy są dosyć popularne w malarstwie XVII-wiecznym, to właśnie ten moment, ta scena mężobójstwa nie jest już aż tak częsta. Kolejny rysunek, który chciałem omówić, jest dosyć szczególnym przypadkiem. Mianowicie jest to rysunek dwustronny zawierający dotąd 2 nieokreślone szkice. I co ciekawe, obydwa udało się zidentyfikować. Przedstawia on wstępny pomiar gotycko-renesansowego dworu Marcina Franciszka Nieborowskiego, który około 1696 roku zakupił Michał Stefan Radziejowski z myślą o swojej rezydencji i następnie przebudował wedle projektów Tillmana. Ale nie o tym chciałem mówić. W verso tej karty znajduje się szkic nieregularnego czworoboku opisanego datą i następującą inskrypcją. Planta della Montagna sotto Jazdowa, co kieruje naszą uwagę do parku położonego u stóp Zamku Jazdowskiego. Część tej samej parceli, tej samej struktury widzimy na innym rysunku, który z kolei opisano słowami Parte del Parco i di Belvedere, co z kolei wskazuje na bliskość Belwederu. I rzeczywiście u stóp Belwederu na XVIII-wiecznych rysunkach znajduje się taka czworoboczna formacja i jest to wyspa z ogrodem otoczona kanałem. Jednak dokonane pomiary wykazały, że ten tillmanowski szkic jest kilkukrotnie mniejszy od wyspy istniejącej u stóp Belwederu. To też konieczna była konfrontacja z innymi, wcześniejszymi planami i takie znajdują się w Dreźnie. Jeden z nich, niewyraźny, w związku z tym posłużę się przerysem tego planu, pokazuje obydwie struktury. Jedna z nich, większa, położona jest
w pobliżu łazienki u stóp Belwederu, druga znacznie mniejsza, trapezoidalna, położona jest u stóp Zamku Ujazdowskiego i jej wymiary zbliżone są do tych podanych na rysunku Tillmana. Gdy zestawiamy rysunki Tillmana i ten drezdeński z nieco późniejszymi, już XVIII-wiecznymi szkicami ogrodu ujazdowskiego, również przechowywanymi w Dreźnie, widzimy, że ten projekt został zrealizowany. Widzimy tam wzgórze, kopiec. Z literatury wiemy, że w ogrodzie ujazdowskim istniał kopiec widokowy położony właśnie u stóp zamku. I ten rysunek, ten niewyraźny czy nieatrakcyjny rysunek Tillmana, a raczej dwa szkice, są zapewne studiami właśnie tej wyspy z kopcem widokowym, co odpowiadałoby oczywiście tytułowi pierwszego rysunku, tej górze, o której jest tam mowa. Kolejne trzy rysunki opowiadają historię związaną z innym przedsięwzięciem Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. I znajdują się oczywiście verso innych rysunków. Pierwszy Tillman zamieścił verso znanego i wielokrotnie publikowanego projektu kopuły Kościoła Sakramentego w Warszawie. I przedstawia on coś wyjątkowo mało atrakcyjnego. Ośmioboczne, rysowane grafitem wnętrze, pośrodku którego ledwie zaczęta, wyciągnięta piórem konstrukcja ujęta 3 parami półkolumn. I gdyby nie ten kształt wnętrza, gdyby nie ten ośmiobok, pewnie byłby to rysunek nie do zidentyfikowania. Natomiast gdy porównamy rysunek Tillmana z innymi zachowanymi szkicami, to sprawa wydaje się już znacznie łatwiejsza. Mianowicie okazuje się, że jest to porzucony czy przerwany etap prac nad koncepcją ołtarza do kościoła Bernardynów w Czerniakowie. Na dwóch innych kartach występuje również takie ośmioboczne wnętrze. Pierwsze bardzo szkicowe i wstępne, gdzie pośrodku prezbiterium znajduje się trójboczna konstrukcja złożona z 3 zestawionych ze sobą ołtarzy. Rozwinięciem tego wstępnego projektu jest bardziej wypracowany szkic, który również nie został oczywiście zrealizowany. Wydaje się, że rysunek, od którego zacząłem, jest próbą znalezienia właściwej formy dla ołtarza w prezbiterium kościoła bernardyńskiego. Pierwotnie dwustronny ołtarz miał się znaleźć w przejściu pomiędzy częścią nawową a chórem zakonnym. W momencie, kiedy chór zakonny został włączony do kościoła i stał się prezbiterium, konieczne było znalezienie innej formy ołtarza i tu mamy proces dochodzenia do tejże. Niewykluczony jest również, z uwagi na charakter tego rysunku, osobisty udział Stanisława Herakliusza Lubomirskiego w tym procesie i wydaje się, że te szkice, dosyć nieudolne i raczej amatorskie, mogły wyjść spod ręki marszałka, który wskazuje Tillmanowi potencjalne rozwiązania. Te rozwijane są przez architekta, a następnie realizowane bądź nie. Rysunek ten najmniej widoczny, który udało się zidentyfikować, wydaje się, że pochodzi z takiej pośredniej fazy pomiędzy ołtarzem dwustronnym jeszcze w tej strefie przejściowej pomiędzy częścią nawową a chórem zakonnym, a poszukiwaniem właściwej wersji do prezbiterium kościoła. Ostatecznie zrealizowano jeszcze inny projekt, dwustronny ołtarz, ale już zrezygnowano z jego centralnego sytuowania. Podobny zapis swoistej dyskusji pomiędzy mecenasem, zleceniodawcą a architektem możemy zaobserwować na innych rysunkach, które za chwilę omówię. Inny etap dyskusji pomiędzy
architektem i jego mecenasem możemy zaobserwować na kolejnym rysunku, na którym Tyllman przedstawił alternatywne rozwiązanie ołtarza do kościoła Bernardynów. Nawiązał w tym projekcie do najlepszego chyba przykładu rzymskiego baroku, jakim jest konfesja świętego Piotra w Bazylice Watykańskiej, projektu Gian Lorenza Berniniego. Zrezygnował Tyllman tutaj z architektonicznej, z takiej typowej architektonicznej nastawy na rzecz ażurowego baldachimu wspartego na spiralnych kolumnach, takich skręcanych kolumnach, jakie możemy widzieć w Watykanie. I wydaje się, że ten projekt nie do końca Lubomirskiemu odpowiadał. Mianowicie znowu w rogu karty widzimy ten nieudolny, amatorski szkic, na którym marszałek proponuje inne rozwiązanie części tabernakulum i samego obrazu świętego Antoniego. Czemu tak było, to oczywiście nie wiadomo, ale kontynuację tej dyskusji możemy zaobserwować werso tej karty, gdzie znowu Tyllman przedstawia jedną wersję, już pozbawioną zupełnie architektonicznej oprawy, jest tylko mensa ołtarzowa, na której jest tabernakulum w formie globu ziemskiego, a powyżej putta unoszące obraz świętego Antoniego. I znowu wydaje się, że Lubomirskiemu ta wersja, taka bardzo ażurowa, przezroczysta niemal, transparentna, nie odpowiada i skłania się ku bardziej tradycyjnemu rozwiązaniu, jakim jest zwykłe architektoniczne retabulum z obrazem świętego Antoniego umieszczonym pośrodku jego głównej arkady czy w polu centralnym. I jeszcze pozostając przez chwilę w kręgu rysunków związanych z kościołem Bernardynów, chciałem zwrócić uwagę na jeden projekt widniejący oczywiście verso innego rysunku, mianowicie projekt nieokreślonego tabernakulum. Wyobraża ono tabernakulum założone na planie kwadratu o ściętych narożach z parami kolumienek ujmujących właśnie narożne arkady i wspierających dwustrefowy chełm. To jest bardzo typowe rozwiązanie i trudno je byłoby przypisać pewnie do konkretnego kościoła. Gdyby nie to, że znowu dokładnie przyglądając się rysunkowi możemy zauważyć ślady takich charakterystycznych spływów wolutowych ujmujących to tabernakulum, co zbliża ten projekt do rozwiązań zaproponowanych kościołowi bernardyńskiemu. To oczywiście zbyt wątła przesłanka, aby identyfikować ten projekt z projektami bernardyńskimi, ale znakomicie zadanie ułatwia inskrypcja, którą znajdujemy poniżej rysunku, gdzie po prostu Tyllman napisał Bernardini, co wydaje się dosyć jednoznacznym określeniem tego rysunku. Jednym z najlepszych chyba projektów Tyllmana, znajdującym się w jego archiwum w gabinecie Rycin, jest projekt czy studium projektu epitafium Pawła Jana Sapiechy, przeznaczonego prawdopodobnie do kościoła w Berezie i datowanego przez Mosakowskiego na rok około 1680. Architekt zaplanował to epitafium jako monumentalną konstrukcję wypełniającą całą arkadę przęsła, zapewne prezbiterium kościoła, i w tejże arkadzie umieścił architektonicznie obudowaną tablicę epitafijną, przed którą, czy raczej stanowiącą tło dla wysoko uniesionej tumby, na której znajduje się grupa rzeźbiarska złożona z postaci czy z personifikacji sławy, z anioła oraz Chronosa. Ta grupa, którą tutaj Tyllman wyodrębnił, podmalowując to tuszem, zdaje się być ideowym centrum kompozycji. Oczywiście powyżej mamy kartusz herbowy, panoplia, które odnoszą się do funkcji Sapiechy, który był hetmanem wielkim litewskim, ale najważniejsza jest ta właśnie część najbardziej rzeźbiarska i najbardziej wyodrębniona przez Tyllmana. W swobodnej pozie
Sława siedzi na tumbie, trzyma na kolanach trąbę, anioł za nią wskazuje dłonią na tekst epitafijny, który odsłania nam Chronos takim dynamicznym gestem odsłaniający kurtynę, ukazując w ten sam sposób potomnym sławę wielkiego Pawła Jana Sapiechy, którego zasługi militarne nie były aż tak wielkie jak jego epitafium. Na tym rysunku Tyllmann umieścił aż 2 etapy prac studyjnych nad projektem. Stanisław Mosakowski za wcześniejszy uważa ten właśnie bardziej wykończony po prawej stronie, a późniejszą wersję, nieco zredukowaną, pomniejszoną, tę szkicowaną grafitem po lewej. Wydaje się, że zamawiający epitafium syn Pawła nie docenił tej rzymskiej kompozycji, tego wielkiego założenia rzeźbiarskiego i nakazywał stopniowo Tyllmannowi jakby redukcję projektu. I stąd mamy właśnie tu nieco pomniejszoną wersję i wersję, która być może była wersją ostateczną, a znajduje się na rysunku zachowanym w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze, gdzie architekt zrezygnował już z tego właśnie rzymskiego typu epitafium na rzecz bardziej rodzimego, sansowinowskiego nagrobka. Stanisław Mosakowski pominął, być może słusznie nawet w swoich badaniach, a być może go po prostu nie zauważył, jeden szkic, który odnosi się również do tego projektu. Widoczny jest on oczywiście verso karty ukazującej rozwiązanie czy projekt ściany do pawilonu w Siekierkach dla Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i widać na nim analogiczną do omówionej przed chwilą kompozycji, gdzie znowu mamy w arkadzie przęsła kościelnego olbrzymią tablicę epitafijną zasłoniętą częściowo przez kurtynę, a poniżej, na już niżej umieszczonej tumbie siedzące postacie chyba właśnie Sławy, tegoż anioła i oparty kolanem o tę tumbę Chronos odsłaniający kurtynę czasu, kurtynę śmierci, za którą kryją się zasługi Pawła Jana Sapiechy. I kiedy patrzymy na ten rysunek, to znowu przychodzi nam na myśl taka refleksja, że to nie jest rysunek Tyllmanna, że jest zbyt słaby, aby wyjść spod jego ręki. Tyllmann był mistrzem szkicu, co zresztą widać na omówionym wcześniej rysunku, i takie niezdarne, niezgrabne postaci nie mogły wyjść spod jego ręki. I znowu możemy podejrzewać tu kogoś, kto zainspirował Tyllmanna do opracowania takiego projektu. Oczywiście nasuwa się postać Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, ale dlaczego on miałby proponować nagrobek dla Pawła Jana Sapiechy, trudno dociec. Tak samo jak trudno dociec jest, co mogło być pierwowzorem dla tego nagrobku. Być może inspiracji należy szukać w twórczości Filippa Parodiego, genueńskiego rzeźbiarza działającego w Wenecji, Hendrika Franza Verbrüchena czy Giusta Lecourta. Koncepcyjnie czy kompozycyjnie wydaje się być zbliżone epitafium, które mieści się w kościele świętego Mikołaja w Wenecji i jest to pomnik kardynała Gianfrancesca Morosiniego. Tam również mamy do czynienia z kompozycją wypełniającą całą arkadę, z personifikacjami wokół tumby z postacią kardynała. Również mamy kurtynę odsłaniającą niebo, stanowiące tło całej kompozycji. Czy Tyllmann znał ten nagrobek? Nie wiadomo. Przypuszczalnie powstał około 1683 roku, kiedy Tyllmann przebywał w Rzeczypospolitej. Natomiast zapewne utrzymywał kontakty z Wenecją. Jeden z jego znanych uczniów, Christoph Marselis, spędził pewien czas na dworze
Morosiniego i być może był tym łącznikiem, za pomocą którego ten wzór mógł zostać przeniesiony, ale to jest być może zbyt daleko idąca hipoteza. W każdym razie mamy jeszcze jeden rysunek, verso, oczywiście odnoszący się do wspaniałego projektu Tillmana. Przed nami grupa 4 rysunków opowiadających pewną historię. Historię jednego dnia z życia Tillmana. 11 października 1691 roku wydaje się być dniem pracowitym. Wszystkie 3 obiekty noszą właśnie tę datę i związane są z jednym przedsięwzięciem budowlanym, mianowicie z folwarkiem położonym tuż obok willi w Marymoncie Marii Kazimiery Sobieskiej. Na pierwszym z rysunków widzimy jedynie 2 budynki, młyn i dom młynarza oraz spichlerz, które Tillman pomierzył, wyrysował, opisał, zaprojektował ogrodzenie, umieszczenie bram. Taki wstępny projekt, który został rozwinięty na następnym rysunku i tutaj już bardzo precyzyjnie wyrysowane są nie tylko te 2 budynki, o których mówiłem, ale cały zespół folwarczny, gdzie mieści się nie tylko młyn i mieszkanie młynarza, ale i spichlerze, obory, stajnie, kurniki, browary. Cały zespół folwarczny, a za nim rzeczka i prostokątna sadzawka. Ostatni z tych 3 rysunków, datowany tak samo, jest powtórzeniem poprzedniego, z tą jedną różnicą, że posiada bardzo rozbudowaną legendę objaśniającą przeznaczenie każdego z pomieszczeń i każdego z budynków. I to zamknęłoby tę historię, gdyby nie fakt, że w trakcie prac nad katalogiem udało się połączyć z tymi 3 rysunkami jeszcze jeden szkic, widoczny oczywiście verso innej karty. I niestety należy on do tej grupy najmniej widocznych, najtrudniejszych do odczytania i z tego powodu słusznie niezauważanym dotąd. Widzimy tu jedynie odręcznie narysowane 2 budynki, podane są ich wymiary i określone młyn i młynarza, czyli dom młynarza oraz spichlerz. Cała posesja wydaje się być też pomierzona i wyrysowana. I możemy mieć przekonanie, że ten rysunek oczywiście jest pierwszym z nich i jest swoistą zapiską czy notatką z pomiaru terenowego. Tillman udał się, został wysłany, być może tego samego dnia, być może dzień czy 2 dni wcześniej, do Marymontu i tam miał dokonać pomiarów. Zrobił to bardzo szybko, odręcznie, naniósł na przypadkową kartę i dopiero na podstawie tego rysunku wyrysował ten najmniejszy z tych szkiców, który jest w zasadzie nie projektem, tylko inwentaryzacją stanu zastanego, ale już zaczynał na tym rysunku, na tym etapie zaczynał planować rozbudowę, czyli dostał zlecenie inwentaryzacji, ale i zarazem zaprojektowania całego założenia folwarcznego. Także mamy tutaj pierwszą próbę ułożenia programu tego folwarku i miało się pojawić całe takie skrzydło po lewej stronie budynków oraz 2 bramy wjazdowe. W kolejnej wersji Tillman zdecydował się, czy też może dostał polecenie, czy wzbogacenia programu użytkowego folwarku o kolejne pomieszczenia i też 2 bramy, które planował wstępnie, zastąpił jedną centralnie umieszczoną. Także odnaleziony czy zidentyfikowany rysunek nie wnosi nam wiele do stanu wiedzy o tym folwarku, ale dopełnia nam pojęcie o metodzie pracy Tillmana, który najpierw dokonuje pomiaru loco, a następnie na podstawie wykonanych notatek dokonuje inwentaryzacji i przekształca rysunek inwentaryzacyjny w projekt. Nie jest jasne, kto był zleceniodawcą Tillmana w tym wypadku. Stanisław Mosakowski, a za nim Jolanta Putkowska przypuszczają, że była to Maria Kazimiera, która była właścicielką tego terenu podówczas. Natomiast Aleksander Król na podstawie odnalezionego w Dreźnie planu z początku XVIII wieku sugeruje, że zleceniodawcą i właścicielem czy dzierżawcą folwarku był podówczas kasztelan podolski Marcin Kącki,
generał w służbie Jana III Sobieskiego. Znając oczywiście relacje Sobieskiego ze swoimi generałami i wierząc w to, iż doceniał zasługi swoich podwładnych, można przypuszczać, że ten folwark właśnie był mu nadany. Kolejny rysunek to również znowu może historia krótsza i nie tak bogata w rezultaty, ale znowu mamy jeden dzień z życia Tillmana, który poświęcił zgoła innym zajęciom. Mianowicie, o ile tu zajmował się swoją zawodową pracą, a więc pomiarami i projektowaniem, tu zajął się rozrywką czy pracą bardziej intelektualną. Verso tych dwóch kart zajmują studia geometryczne, datowane na 28 listopada 1693 roku i ukazują nam zespoły figur geometrycznych współśrodkowo umieszczonego kwadratu i koła z wpisanym weń trójkątem, czy w tym wypadku podobna kompozycja wzbogacona o ten półokrąg. I studiów geometrycznych w archiwum Tillmana nie brakuje. Jest mnóstwo przerysów z traktatów architektonicznych, z traktatów poświęconych optyce, natomiast ten wydaje się czymś innym, a mianowicie odniesieniem się do metod wyznaczania wartości liczby pi, czyli stosunku długości obwodu okręgu do jego średnicy. I ta zapiska na rysunku po prawej stronie właśnie podaje wyliczoną przez Archimedesa wartość liczby pi jako 3,10 i odnosi się właśnie ten fragment do dzieła Francesca Maurolica, w którym referował metody wyznaczania wartości liczby pi. Nasuwa się podobieństwo tych rysunków do graficznych konstrukcji zmierzających do rozwiązania kwestii kwadratury koła, czy też do problemu rektyfikacji okręgu, którego rozwiązanie kilka lat wcześniej, dokładnie 8 lat wcześniej, opublikował matematyk na dworze Jana III Sobieskiego Adamandy Kochański. Skąd u Tillmana zainteresowanie problemem dosyć zaawansowanej geometrii, nie wiadomo. Można pokusić się o pewną hipotezę, iż tak liczna reprezentacja przerysów właśnie z traktatów geometrycznych, z traktatów matematycznych czy optycznych mogła mu służyć bądź to do prowadzenia działalności dydaktycznej. Wiemy, że miał przynajmniej jednego ucznia, znamy go z imienia i z nazwiska, bądź też być może myślał o jakimś własnym dziele poświęconym geometrii i optyce. Kolejny rysunek i tu już to będzie odstąpienie od zasady tego wykładu, mianowicie nie będą to rysunki verso kart, ale recto. W archiwum Tillmana zachowały się 3 projekty wielkomiejskich kamienic. Jedna z nich przeznaczona była dla Jakuba Schulzendorfa, rajcy miasta Starej Warszawy, natomiast 2 pozostałe były nieokreślone. Jeden z tych projektów chciałem Państwu pokazać i jego identyfikację umożliwia ledwie widoczna nad rysunkiem zapiska dająca się odczytać jako Signor Simonetti. W ówczesnej Warszawie nazwisko to nosiły 2 osoby. Jedną z nich był chirurg Jana III Sobieskiego, drugą rajca również miasta Starej Warszawy, Wojciech czy Adalbert Simonetti. O ile nic nie wiemy o nieruchomościach należących do tego pierwszego, o tyle ten drugi zdaje się, że był osobą zamożną, albowiem prócz tej kamienicy położonej pomiędzy ulicą Piwną a rynkiem Starego Miasta wzdłuż Zapiecka, miał również kamienicę inną przy rynku w Pierzei Północnej. Nabył również kilka lat później nabył jeszcze jedną kamienicę i miał sklep usytuowany na ulicy Świętojańskiej. W 1669 roku kamienica Simonettiego spłonęła w wielkim pożarze Starego Miasta.
Zniszczeniu uległa znaczna jej część, z wyjątkiem partii frontowej od rynku Starego Miasta i to jest ta część zaznaczona tylko tym obrysem, tuszem. Wydaje się, że przez wiele lat Simonetti nie zamierzał odbudowywać swej kamienicy. Wiemy, iż o takim przedsięwzięciu myślał w 1692 roku i najprawdopodobniej z tego okresu pochodzi tenże projekt. Simonetti wzorem Schulzendorfa, którego z pewnością znał, zwrócił się do Tillmana o pomoc w odbudowie. Nie wiemy, czy odbudowa nastąpiła wedle projektu Tillmana, czy wedle jakiegoś innego, albowiem kamienica ta była potem wielokrotnie przebudowana i zburzona oczywiście w czasie II wojny światowej. Jednak jej wymiary, sytuacja, a nadto nazwisko właściciela zdają się dosyć pewnie stwierdzać jej, czy potwierdzać jej identyfikację jako kamienicę położoną pomiędzy rynkiem a ulicą Piwną. Ostatnie dwa rysunki z tych, które chciałem przedstawić, nieco wykraczają poza temat wykładu, a mianowicie odnoszą się do rezultatów pracy nad katalogiem. Katalog nie jest zamknięciem badań nad twórczością Tillmana. Ma za zadanie może inspirować dalsze i zachęcać do dalszych badań. I przypadkowo pracując nad tym wykładem, udało mi się zestawić dwa rysunki, z których jeden był rozpoznany i opisany, opracowany już wiele lat temu i chodzi o rzut Pałacu Gnińskich przy ulicy Tamka. Natomiast drugi uchodził dotąd za rzut niezidentyfikowanego dworu. I przypadkowo zestawienie tych dwóch rysunków skłoniło mnie do postawienia hipotezy, że mamy tu do czynienia z odrzuconym wariantem pawilonu dawnej kuchni, który w pewnym momencie Gniński postanowił przekształcić w swoją ostateczną rezydencję. Co skłoniło mnie, aby ten nieokreślony dotąd rysunek powiązać z projektem Pałacu Gnińskiego. Przede wszystkim chyba zbieżność wymiarów. Okazuje się, że oba budynki prezentują niemal identyczne wymiary. Oczywiście różnią się tym, iż w projekcie zrealizowanym zresztą Pałacu Gnińskiego mamy do czynienia ze zryzalitowaną partią centralną. W tym projekcie po prawej stronie ryzality umieszczone są w skrajnych partiach, a część centralna jest nieco cofnięta. Natomiast mamy do czynienia z podobnym programem użytkowym obejmującym dwie sypialnie, klatkę schodową, hol wejściowy i dwa gabinety. Inaczej oczywiście jest rozwiązana kwestia komunikacji, albowiem w rysunku po lewej stronie mamy szereg klatek schodowych położonych przy gabinetach, natomiast w rysunku po prawej mamy reprezentacyjną klatkę schodową zajmującą cały ryzalit frontowy po prawej stronie. Czy na 100% to jest projekt do Pałacu Gnińskich? Oczywiście nie wiemy. Jest to hipoteza, która powstała dosłownie kilka dni temu i wymaga dalszych badań. Natomiast chciałem w ten sposób pokazać, iż katalog, jego wertowanie daje pewne możliwości, które dotąd były nieosiągalne dla badaczy zajmujących się Tillmanem. Jest w archiwum Tillmana całe mnóstwo jeszcze rysunków niezidentyfikowanych. Są to projekty kominków, projekty dekoracji ścian, plafonów, dworów. Także pole do interpretacji, do atrybucji jest jeszcze ogromne. Jednakże wobec znikomej ilości archiwaliów, które Tillman pozostawił po sobie i wobec braku jakichkolwiek zapisek pozwalających identyfikować te nierozpoznane dotąd rysunki, często te atrybucje mogą przypominać wróżenie z ręki, do czego Tillman też był, jak Państwo widzicie, przygotowany. Dziękuję.